Możemy kontynuować? Terapia chyba nie jest dla mnie. No dobra, to zostawmy na chwilę korniki. W takim razie pytanie zupełnie z innej bajki. Czy kochałeś kogoś w życiu? Rozmawiał pan z moim ojcem? Pinokio. Pinokio czy Pinokio? Czy to się odmienia? Nie, Pinokio to z włoskiego, jak Ferrari. Nie odmienia się. No dobrze. No to Pinokio. To jest po prostu kolejne pytanie, które umożliwi nam dalszą pracę. Może raz tak się czułem? Nie wiem w sumie po czym poznać, że się kogoś kocha. Ja mam dopiero 15 lat na wasze. Kiedy ktoś kocha różę, której jedyny okaz jest na jednej z milionów gwiazd, to wystarczy mu na nie spojrzeć, żeby być szczęśliwym. Mówi sobie wtedy, na którejś z nich jest moja róża. Jest to, dla mnie to już dla mnie za grube. Ja mam aktualnie mózg z drewna, poza tym moja bajka nie zawierała żadnego wątku romantycznego. Aha, okej, dobra, to zejdźmy z gwiazd i zacznijmy od nowa. Każdy kawałek twojego drewnianego mózgu został wyrzeźbiony z miłością. Może kiedy opowiesz mi, co wydarzyło się na wyjeździe, wtedy dojdziemy, jakie uczucia tobą kierują i dowiemy się, dlaczego znowu jesteś chłopcem z drewna. No to tak. Geppetto wysłał mnie do bajkowego sanatorium, żebym odpoczął po tej całej przygodzie. No tak naprawdę to, żeby miał wolną chatę na wizyty Błękitnej Wróżki. No do widzenia rzucił mi, żebym nie strugał wariata, to pomyślałem, że jak dziadowi nie pasuje strugać, to będę heblować wódę. O. No w końcu, czego oczy nie widzą, to ten. No i akurat tak się złożyło, że pierwszego dnia była impreza u Calineczki. No, było tam ciut ciasno, ale co się działo, to no, już na start wleciało kamikadze, Calineczka odpadła po naparstku. Potem Piotruś Pan się przechwalał, że wydoi kuflowe mocne na hejnał i tyle go widzieliśmy. Zaraz potem coś mi tam wpadło do oka i Tak? wtedy się tam trochę pozmieniało. No i nim się obejrzałem, wylądował przede mną wielki kocioł, tego starego z... Panoramiksa. Klasyk. Przepraszam. Kontynuuj. No. I ktoś krzyknął, że zrobimy sobie poncz, bo ciepłe mocniej klepie. No a ja się zgłosiłem na ochotnika, bo dobrze pamiętałem, jak Geppetto robił poncz i dodawał dużo owoców i gotował na wolnym ogniu. Tak. Nie wiem jak, to naprawdę nie była moja wina, ale Calineczka tam wpadła, a ja podsycałem ogień. I nie słyszeliście, jak krzyczy? No niby tak, ale Geppetto zawsze coś tam na mnie krzyczał, jak gotowałem, więc jakoś się tym za bardzo nie przejąłem. I nikt nie chciał jej pomóc? A na tym etapie połowa imprezy już się czołgała po podłodze. Zresztą, kto zrobiłby poncz lepiej ode mnie? Aha, nie przyszło ci do głowy, żeby chociaż uchylić pokrywę i podać jej chochle? W tamtym momencie miałem tylko jedno zadanie, zrobić najlepszy poncz na świecie. Nie mogłem podnosić pokrywy, bo to by zepsuło cały przepis. Więc nie pomogłeś jej z premedytacją. Tak. Dlaczego? Nie wiem. Z perspektywy czasu jeszcze trudniej powiedzieć. Po prostu czuję, że tak. A pamiętasz jeszcze jakieś uczucia? Mróz. Taki przeszywający. Przez chwilę nawet żałowałem, że nie jestem z drewna. I co było dalej? Ni stąd, ni zowąd. Czyli jak zawsze pojawiła się Błękitna Wróżka. Uratowała Calineczkę. Ogarnęła towarzystwo. A mi powiedziała, że nie zasługuje na to, żeby być chłopcem. Kim ona jest, żeby decydować, kto ma być chłopcem, a kto nie? Co ona ma, kurwa, jakiś monopol na chłopców, czy jak? Tak, ma monopol na chłopców, osłów i yerba mate. Pinokio,
Pamiętasz, jak powiedziałeś mi, że nie podobają ci się spotkania wróżki z Geppettem, Geppetto? Kogo obchodzi Geppetto? Ciebie, Pinokio. Myślę, że starasz się zaimponować ojcu. I nie ma w tym nic złego. Odkąd świerszcz Hipolit wyprowadził się do pszczółki Maj, to Geppetto stał się twoim jedynym męskim autorytetem. A to co do calineczki, to nie twoja wina. Nie przejmuj się. Myślę, że to jest sprawka królowej śniegu. Naprawdę? Ale Nie myśl o tym teraz. Może po prostu przypomnij sobie dzieciństwo z Geppetto. Ja zaraz wracam. Widzieliście gdzieś Kaja i Gerdę? Uważajcie na siebie, szkraby. O, cieszę się, że pan już jest. Proszę jeszcze chwilę poczekać. Dam znać. I co? Wymyśliłeś coś? no... Powiem panu, że niewiele mam tych wspomnień. Próbowałem z ojcem strugać w drewnie, ale ciągle mnie krytykował. Próbowałem grać w szachy, ale nie byłem wystarczająco dobry. Ogrywał mnie nawet bez patrzenia. Starałem się przynosić dobre oceny ze szkoły, ale i tak zawsze słyszałem: bądź mądry. Zawsze musiało być lepiej. Zamiast być po prostu. A co Geppetto robił, kiedy nie krytykował? No, strugał. Głównie. Czasem nawet coś dla mnie. Sporo miałem zabawek. Aż się z czasem przestały mieścić na półkach. Dużo strugał. To wyobraź sobie teraz, że każda zabawka to jedna rozmowa. Ale skąd pan? Synku, Tak, tato? wystrugamy coś wspólnie?